Siemanko, z tej strony Matthew i witam Was w moim kolejnym filmiku. Tym razem jest to troszkę poważniejszy filmik, ponieważ będziemy się zajmować byłym profesjonalnym graczem, czyli Area, czy tam Area po francusku, ponieważ jest to francuski gracz, nazwisko Julien Dubois. I jak pewnie część z Was wie, jest to gracz, który kiedyś w bardzo wczesnej fazie CSGO był rzekomo mentorem Screama, zainspirował Screama do gry one-tapami, do strzelania headshotów. W bardzo wczesnej fazie CSGO był to jeden z najlepszych kompletnie aimerów w CS-ie. Naprawdę potrafił sprzedawać headshoty wszystkim najlepszym teamom. Jego procent headshotów był bardzo wysoki, natomiast mniej więcej 2,5 roku temu dostał wagbana i wraz z tym wagbanem nawet ten legendarny filmik właśnie, który dla wielu osób był inspiracją do ćwiczenia aima, stał się po prostu bardziej dowodem na to, że nie da się być tak dobry, nie da się strzelać tak dobrych headshotów, nie używając cheatów. Natomiast po co robię ten filmik? Ten filmik tworzę, ponieważ ostatnio pojawił się filmik od pewnego rosyjskiego youtubera, w którym generalnie chwalił Areę i zachęcał go, żeby wrócił, żeby się nie poddawał, żeby wrócił do profesjonalnej gry w CS-a. Natomiast mi w tym filmiku chodzi o to, żeby zdemaskować jego obecną grę, ponieważ on obecnie gra, streamuje i mam bardzo konkretne dowody na to, że obecnie również używa cheatów, a ten filmik miał bardzo dużo wyświetleń. Wraz z innym filmikiem to miało łącznie może nie wiem, z 1 milion po prostu odbiorców, także masa osób o tym graczu ponownie usłyszała, czy to nawet po raz pierwszy i masa osób, szczególnie z Rosji, bo to głównie byli rosyjscy odbiorcy, twierdzi, że to jest po prostu legitny gracz w tym oczywiście momencie i że ciągle gra legitnie i że jest jednym z najlepszych gamerów, co jest kompletną bzdurą, ponieważ klipy, które Wam zaraz pokażę, sami zobaczycie, co oznaczają. A więc tutaj macie ten filmik od tego rosyjskiego twórcy, na którym są klipy z jego kanału Twitch. Tych klipów jest naprawdę bardzo dużo epickich playsów. Jest tu również przedstawiona jego historia, do której chciałbym się troszkę też sam odnieść, ponieważ jednym ciekawym elementem tego filmiku było to, ponieważ Area niedawno złożył wywiad pisemny jakiemuś tam innemu graczowi, na którym stwierdził, że jego wagban był spowodowany tym, że jakiś rosyjski czy tam jakiś inny narodowości haker wbił się na jego konto, używał cheatów i przez to dostał wagbana, a Rea rzekomo pisał do Valve, żeby tą sprawę wyjaśniła i go odbanowała. Natomiast ja dobrze znam historię profesjonalnych graczy i półprofesjonalnych graczy, u których zdarzyło się to samo. Ktoś inny włamał się na ich konto, po czym Valve po zgłoszeniu takiego czegoś sprawdzał, IP sprawdzał różne inne rzeczy i bez żadnego problemu odbanowywało takich graczy, więc tutaj po raz kolejny dowód na to, że Area nie jest po prostu w 100% szczery i że jego wagban był najprawdopodobniej słuszny. Oczywiście to jest tylko poszlaka, natomiast to jest bardzo mocna poszlaka i chciałbym już teraz przejść do prawdziwych klipów, na których zobaczycie, że ciągle obecnie cheatuje i na jego streamie i na kanale na YouTube, który jest prowadzony przez jego fanów, też po prostu jego playsy nie są legitne i cały ten taki jakby hype, żeby wrócić do profesjonalnego grania, żeby został odbanowany, jest po prostu kłamstwem, no tak to bym nazwał osobiście. Tak więc oglądając klipy Arei oraz jego live'a, można zauważyć, że jego aim jest po prostu niesamowity. Sam w sobie Area jest bardzo dobrym graczem, nie wiem czy tam jest dobry jeśli chodzi o game sense i takie rzeczy, natomiast na pewno jego aim jest niesamowicie dokładny, precyzyjny, natomiast może niekoniecznie szybki, ale jest bardzo dokładny. Jego movement jest też dosyć dobry, potrafi zrobić dobre AD, więc sam Area jest sam w sobie dobrym graczem, natomiast z cheatami staje się o wiele lepszym graczem i zaraz Wam pokażę parę momentów, w którym po prostu jego cheaty nawaliły i zrobiły coś podejrzanego. Sami spróbujcie ten moment zauważyć. Ja się nie będę odzywał i potem zobaczymy co sobie w spowolnieniu. Tak, ten moment już nastąpił, pewnie część z Was go zauważyła. Było mniej więcej w tym momencie, sobie troszkę przewiniemy, damy sobie 0,25 i zobaczycie tutaj normalne fliki są takie spokojne, mierzenie w głowę. Jestem pewien, że każdy z tych strzałów i tak jest wspomagany, natomiast popatrzcie, tutaj normalne fliki są, widać klatka po klatce, gdzie aim wędruje, natomiast w tym momencie nagle jest boom. Widzieliście, co się stało w ogóle w kompletnie innego osobnika, że tak powiem, jego cheat strzelił. Widzicie, nagle przeskoczyło w ułamku sekundy, no nawet to jest jeden tick, no dosłownie tutaj oczywiście nie mamy jakiegoś, wiecie, 120 FPS-ów ani nic takiego, natomiast ewidentnie widać, że to jest cheat. I co się dzieje potem? Standardowy odruch cheatera, który już zauważyłem przez wiele lat naprawdę, czy oglądając Overwatcha, czy oglądając innych graczy, którzy na streamach czy na YouTube się odpalali w bardzo subtelny sposób, ale jednak nagle próbuje to usprawiedliwić, robiąc co? Próbując udawać jakieś fliki, robi, widzicie? Że to był przypadek, próbując udawać jakieś fliki. To jest pierwszy fuck up. Tutaj gościu mówi, że to jest z cheata o typie Peace Island. Ja się oczywiście na cheatach za bardzo nie znam z doświadczenia, tylko z jakiejś teorii, którą wyczytałem. Peace Island według tego, co czytałem, jest to cheat, który sprawia, tutaj akurat to nie będzie miało zbyt dużego sensu, ale będzie miało sens w dalszych klipach,
że strzelając obok głowy przeciwnika, taki strzał zalicza jako głowa. Czyli w tym momencie, gdyby celownik był w takim miejscu na daleko, jeśli jest dosyć duży FOW, bo to akurat dosyć daleko jest od głowy, natomiast w takim momencie można by było zaliczyć ten strzał jako głowę. Cheat by zaliczył jako głowę. I dodatkowo, co u Arei zauważyłem, co zaraz zobaczycie też w kolejnych klipach, ten cheat sprawia, że po oddaniu tego strzału w głowę, gdy celownik jest obok, ten celownik potem wędruje na głowę przeciwnika z powrotem. I wtedy to, jeśli ogląda się w naturalnym tempie, ten flick wygląda bardzo naturalnie. Tutaj macie drugi moment, w którym będzie ten sam schemat zupełnie i w którym ten flick będzie po prostu obvious, tak? Blatant, jakie jeszcze tam słowa chcecie użyć, zobaczcie na to. Widzieliście? Aim kompletnie przeskoczył i co się dzieje? Zaczyna potem nagle flickować. Tutaj jakieś widzicie ciekawe filmiki z device'em, z bananem, natomiast zrobimy sobie to w spowolnieniu. Pokażemy jeszcze raz. No i z głośnością może. Tutaj tak nie ma głosu na takim spowolnieniu. Patrzcie, normalnie sobie mierzy, tak? Mierzy tutaj mniej więcej w głowę i nagle jest flick, który jest kompletnie naturalny. Tak w ciągu jednego tiku, ja bym to określił, aim przeskakuje po prostu prosto na jego głowę, po raz kolejny jego cheat nawalił i co się dzieje potem? W tym momencie zaczyna się orientować i nagle zaczyna robić fliki. Pierwszy flick, drugi flick, żeby usprawiedliwić to, że to naprawdę był taki flick i że on tak po prostu sobie w tym momencie akurat chciał strzelać. Zauważyłem takie coś mnóstwo razy i to jest taki bardziej psychologiczna poszlaka, nie jest to dowód, ale to jest oprócz tego, że ten ruch był wiadomo robotyczny, naturalny, to jeszcze na tym tak jakby mamy jeszcze psychologiczną poszlakę, którą widziałem u masy cheaterów, na przykład jakiś cheat zaraz przy ścianie na 2 piksele był wcelowany i strzelił perfekcyjnie. Po prostu prefire, co robi potem taki cheater? Strzela, mimo że tam nikogo nie ma, odda jeszcze 2 strzały z prefire'a potem, gdy już tego gościa zabije, żeby się jakoś tak jakby usprawiedliwić przed ewentualnym oglądającym lub overwatcherem, że tak właśnie po prostu robił, że w tym momencie prefire'ował, wiecie, takie jakby usprawiedliwianie się. I mam tutaj kolejny jego klip, na którym jest ten sam, że tak powiem, wzór zachowania. Ten strzał był kompletnie odpalony. Tutaj wiecie, ja wam pokazuję tylko kilka klipów, natomiast z tych klipów można znaleźć masę, od groma, po prostu masę klipów, potem wam jeszcze wybiorę, losowy mecz wam wybiorę i wam pokażę na tym meczu co najmniej kilka fragów, które były odpalone. Zobaczcie tutaj, zobaczcie ten strzał. Gość sobie tutaj leci. Tutaj oczywiście nikogo nie widzi, tak? Daję spowolnienie dwukrotne. Wychyla się i w tym momencie strzał. Powiedzcie, czy coś w tym momencie widać? Nie. Nie ma szans dać takiego prefara, który jest dosłownie, widzicie, celownik jest, środek ekranu jest dosłownie idealnie za ścianą, tak? Czyli to jest ewidentny jakiś przykład cheata, triggerbota, nie wiem jak to nazwać. Natomiast co robi Area potem? Daje kolejny prefire w to miejsce i udaje zdziwienie, tak? Czyli typowy schemat zachowania cheatera po raz kolejny. Natomiast nie będziemy się raczej skupiali na schematach psychologicznych, tylko na czystych dowodach, tak jak mówiłem. Tak, i tutaj będziemy się teraz skupiali na samym tym pistolencie i zobaczycie, popatrzcie, ten strzał generalnie w normalnym tempie wygląda jak normalny headshot, tak, nic podejrzanego, plus do tego jeszcze kropka to mamy mniejszy punkt doniesienia, natomiast gdy zobaczymy to w dwukrotnym spowolnieniu, zobaczycie, że strzał był tutaj, jego celownik nie powędrował wcale dalej, widzicie, w tym momencie jest celownik w tym miejscu i strzał wpada w głowę i potem celownik przechodzi jeszcze w głowę. To jest przykład typowego P-Silenta. Ok, mam tutaj dla was kolejny klip, na początku sobie zobaczymy bez żadnego spowalniania. Wpadną hejdziki, wpadnie jeden hejdzik, teraz wpadnie zaraz drugi gościu przebiegnie, tu dostaje hejdzika, potem jest trzeci hejdzik, który jest jako jedyny w tej akcji naturalny i nie ma w tym nic podejrzanego, ponieważ mierzy w głowę. Ten hejdzik nad tym hejdzikiem czwartym pomówimy sobie bardzo dużo, ponieważ jest najbardziej odpalonym hejdzikiem z tych wszystkich oraz piąty hejdzik też w sumie jest najbardziej odpalonym hejdzikiem z tych wszystkich hejdzików. Zacznijmy sobie od pierwszego, tak, co jest dobrym studium dla właśnie oceniania tych cheatów. Zobaczymy sobie, strzały są zadawane w tym momencie. Jest obok głowy celownik, natomiast tutaj jeszcze jest tak subtelna różnica, że ciężko, żebyście mi w to uwierzyli. Natomiast zaraz wam pokażę kolejny przykład. Gościu przebiega. Celownik jest nad głową, widzicie? Jest obok głowy w tym momencie, kompletnie obok głowy. Strzał jest oddawany, wchodzi głowa. To jest typowy P-Silent tutaj mamy. Zaraz zobaczymy sobie, tutaj akurat puszczał legitny. Widzicie, mierzył w głowę, strzał wpadł. Ale ten strzał to po prostu, popatrzcie na pierwszy strzał i jak wpada. Pierwszy strzał. Widać ewidentnie przeciwnik tutaj szedł i widać tego kawalątek głowy, tylko jak biegnie w stronę prawą tutaj na aucie. Strzał jest oddawany, ale jego głowa w tym momencie jest w tym miejscu. On mierzył w to miejsce, kula leci w to miejsce. Typowy P-Silent. Co się dzieje za chwilę? Jego celownik jest w tym momencie, w tym miejscu, tak? Przewinął troszkę do tyłu. Jego celownik jest obok głowy. Nie był nawet bliziutko głowy. Nawet się nie zbliżył do głowy, głowa wpada. Celownik przeskakuje w stronę głowy. Ten sam schemat. Zobaczcie teraz. Daje
Widzicie? W tym momencie już nawet widać, że głowa pęka. W tym momencie strzelił, widzicie? I to nie jest kwestia tego, że się ruszył i miał farta, bo to się dzieje praktycznie w każdej jego akcji. Strzał jest oddawany. Celownik przeskakuje dopiero po strzale na głowę. To nie jest żadne demko, to jest nagranie live z jego Twitcha, tak? Więc według mnie to jest ewidentny dowód na to, że dalej cheatuje. Jeszcze przedstawię wam kolejne klipy zaraz. Tak, tutaj macie kolejny klip, na początku oczywiście w normalnym tempie go pokażę. Hejdziki niesamowite. Pierwszy hejdzik i teraz będzie sekwencja 1, 2, 3, takie. Będzie 1, 2, 3. I teraz będzie piąty hejdzik. Tak. I pokażę wam, który strzał był w tym odpalony. Pierwszy strzał był ok, tak, nic specjalnego, mierzył w głowę. Teraz, kolejna sprawa. To jest dosyć dziwne, nie wiem, tutaj akurat nie jestem pewien. Nie jestem aż takim specjalistą od cheatów, ale według mnie, zobaczcie. Czy wam po pierwszym strzale, który oddacie, gdy recoil z pierwszego strzału wam leci, czy od razu wam celownik naturalnie w dół przeskakuje? Coś takiego? Macie coś takiego? Bo według mnie nikt z was tak nie ma. Popatrzcie. Widzicie? To nie jest recoil, to nie jest to, że po recoilu odpada, bo po recoilu strzał odpada naturalnie w dół, tak powoli, tak? Tak wam opada. W taki typ, a to było cyk-cyk. Od razu jest log na głowę, więc to było według mnie właśnie dziwne. Drugi strzał był normalny i teraz uwaga, trzeci strzał. Zobaczcie, gdzie ten strzał zostaje oddany. Na spowolnieniu, patrzcie. Tu jest oddawany strzał, widzicie? Po czym celownik wpada mniej więcej w ciało i na głowę. A strzał po prostu strzelając obok, to jest po raz kolejny według mnie taki silence, że jest strzelany obok i strzał wpada w głowę, natomiast ostatni strzał był w miarę legitny i nic specjalnego nie było. No, normalny strzał w głowę. I pokażę wam teraz kolejny filmik. Tym razem to nie będzie żaden dowód, tylko poszlaka, natomiast zobaczycie, że z mapki treningowej jego strzelanie jest niemożliwe dla ludzkiego człowieka. Ja widziałem wielu mistrzów, którzy grają w gierkę, która się nazywa Aim Booster się nazywa. I naprawdę tam ludzie są mega kotami, ale to co on robi na tej mapce i to jest na zasadzie Aim Boostera właśnie, to takie strzelanie jest po prostu niemożliwe. I myślicie, że dużo osób też pisało, że to jest dowód, że nie cheatuje, ponieważ aimbot wiadomo, to na takie coś nie ma aimbota. Myślicie, że jeśli się da zrobić aimbota na przeciwnika, tak, na model przeciwnika, to na takie proste kółeczka nie da się zrobić aimbota? Wiadomo, że się da zrobić aimbota, tak? Tylko trzeba chcieć się oczyścić z dowodów, więc według mnie takie coś jest kompletnie niemożliwe, kompletnie za szybkie, ale to jest tylko poszlaka, tak? Ale sami widzicie, jak to leci, no na to, żeby tak strzelać, to po prostu trzeba być odpalonym według mnie. Natomiast mam jeszcze dla was to, co obiecałem. A więc tak jak obiecałem, wziąłem losowy meczyk i teraz starałem się w nim znaleźć jakieś podejrzane akcje i takie akcje też znalazłem. Też według mnie wydaje mi się, że w tych świeższych meczykach on ma troszkę delikatniejsze ustawienia, w starszych meczykach miał bardziej obvious. I tutaj chciałem wam zwrócić właśnie uwagę na to, że jego aimbot jest bardzo, bardzo mały, tak, bardzo low FOV. Zobaczycie, jak bardzo on jest dokładnie w stanie trakować każdą głowę w każdej sytuacji. Zobaczcie. Gościu się schyla i gościu kuca, tak? Gościu stoi, schyla się, wstaje, tak? W tym momencie ten spray leci dokładnie w jego głowę, paręnaście razy celownik po prostu jest adjustowany. Człowiek nie jest w stanie takiego czegoś robić i to można zobaczyć praktycznie w każdej sytuacji, gdy strzela, tylko że to jest praktycznie dla takiego zwykłego oglądającego. To jest praktycznie niemożliwe do zauważenia, ponieważ to się wydaje strasznie naturalne, tak? Na takim małym FOV to się wydaje bardzo naturalne. I tutaj mam dla was kolejny przykład właśnie jego low FOV aimbota. To pierwszy killek jest średni, zwykły strzał i teraz zobaczcie, jak dokładnie on podąża celownikiem za jego głową. Nawet już to częsty przykład też będzie właśnie, nawet w tym meczu jeszcze mam taki jeden przykład, że on po prostu już strajfuje i nawet wtedy, gdy już strajfuje, zaczyna biec, to jego kule nie lecą dookoła jego głowy, tylko dalej normalnie podążają za głową i wpadają w przeciwnika. Tutaj macie przykład jego super aima, pierwsza kula wpada w głowę jakimś tam prawem, następnie jego spray w ogóle gościu koło przeciwnika strzela, tak, jego mega super aim, cały spray obok przeciwnika, tak, widać, że jego aimbot po prostu robi robotę za niego. Tu normalna głowa, mówię wam, wiele z tych sytuacji naprawdę wygląda mega naturalnie, tak samo jak ten strzał, który podejrzewam, że to jest efektem jakiegoś backtracka. Kula ląduje w teorii gdzieś w tym miejscu, widzieliście? Kula była, postaram się wam to cofnąć, kula ląduje obok, nawet na ścianie to widać, po czym przeciwnik jest cofany, to jest ewidentny backtrack, przeciwnik zostaje cofany w tą pozycję, tak jakby się miał wysoki ping. Akurat to może być kwestia laga czasami, ale w jego przypadku według mnie wydaje mi się, że to jest akurat kolejna, że tak powiem, funkcja jego cheatów. Tutaj macie kolejny przykład jego perfekcyjnego trackingu i to można zobaczyć dosłownie co najmniej paręnaście razy w każdym meczu. Zobaczcie na to, patrzcie dokładnie jak on się ciągle w tym momencie będzie ruszał, idzie dalej, chodzi prawo-lewo, widzicie, i jego kule idealnie i tak podążają za głową.
O, i tutaj macie kolejną fajną akcję. Zobaczycie teraz bardzo naturalny ruch myszką. Patrzcie. Widzieliście? Myszka jakby cyk, jakby tak dziwnie się zablokowała. Oczywiście teraz jest odwrócone, więc to było bardziej takiego cyk. Coś takiego. Nie wiem jak wam to pokazać, ale zobaczycie, że ten ruch myszką nie jest w ogóle kompletnie naturalny. Widzieliście? Przeskoczyło mu jakoś dziwnie za głową, zaczął strzelać obok, zaczął strzelać w drugą stronę, to jest jego super aim i nagle potem już spokojnie przymierzył w głowę. A jeszcze mam jedną ciekawą akcję, tutaj normalnie zabija gościa, ale jest ostatni strzał w tym meczu, teraz według mnie jakiś backtrack albo coś takiego. Tutaj widzicie po raz kolejny jego super aim, który wygląda w taki sposób. Strzela za przeciwnikiem, przeciwnik się już cały cofnął. Zobaczcie teraz na to, przeciwnik się już cały cofnął, nie? Zaczyna mniej więcej podążać z jego głową, kula poleciała gdzieś w prawą stronę, obok. I nagle przeciwnika cofnęło w to miejsce z powrotem i jest głowa. To nie jest naturalne, to nie jest kwestia jakiegoś laga, to jest typowy backtrack. Jak sobie wygooglujecie, to wszystko też sobie oglądają na YouTube, jak działa Triggerbot, jak działa Perfect Silent, jak działa backtracking. To wszystko jest na filmikach na YouTube, także myślę, że tutaj każdy z Was będzie mógł szczególnie w tych starszych filmikach i klipach poznajdować wiele podejrzanych klipów. Ja tutaj nie chcę wydawać takiego 100% wyroku, ale mój wyrok jest tak na 90%. Jestem pewny, że te wszystkie klipy dowodzą tego, że gościu cheatuje. Szczególnie te dwa pierwsze od tego gościa, który wstawił te klipy z takimi dziwnymi ruchami, tak, że w ułamku sekundy gościowi przeskakuje celownik. Także to było wszystko. Nie wiem, czy będę robił jakieś napisy, ponieważ zrobienie napisu do takiego długiego filmiku zajmuje parę godzin, a mimo, że nie mam problemów z angielskim, to jednak mi się tego nie chce robić. Ale mam nadzieję, że filmik był ciekawy, właśnie głównie dlatego zrobiłem ten filmik, ponieważ uznałem to za dosyć ciekawy pomysł na filmik, a niekoniecznie dlatego, żeby całemu światu powiedzieć, że on cheatuje, bo i tak ludzie podejrzewają, że on cheatuje. Ja tylko chciałem, no generalnie lubię też jakiegoś cheatera czasami, że tak powiem, zbastować. Także to było tyle chyba. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, subiki. Może kiedyś zrobimy coś podobnego na jakimś innym gościu, który będzie podejrzany. Kto wie, bardzo chętnie bym tak coś mógł zrobić. A więc tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Piszcie, co o tym sądzicie, czy według Was też jest odpalony. No i narka.